jak oszczędzać, wykańczając mieszkanie lub robiąc remont. Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tej dziedzinie. Jeżeli jesteście zainteresowani tematem, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Z chęcią zrobię film o tym, co Was interesuje. A dzisiaj temat, jak ważny w dzisiejszych czasach, temat oszczędzania przy remontach. Zaczynamy. Oszczędzanie przy remoncie czy przy wykańczaniu mieszkania w stanu deweloperskiego zaczyna się od decyzji o kupnie. To jest bardzo istotna sprawa. Dlaczego? Ponieważ po pierwsze stan tego mieszkania i także stan mieszkania deweloperskiego, czyli jak najbardziej zbliżone mieszkanie do Waszych wymagań. Jeżeli nie oglądaliście filmu o wyborze mieszkań deweloperskich, serdecznie na niego zapraszam. Nie będę tutaj się już powtarzać, ale wybór mieszkania i jego analiza wcześniejsza do Waszych potrzeb może Wam zaoszczędzić dużo pieniędzy, więc warto najpierw przeanalizować mieszkanie, które chcecie kupić, a potem dopiero je kupić, bo to już da Wam duże oszczędności. Też jeżeli chodzi o kupno, pamiętajcie o tym, czasami są mieszkania, te większe mieszkania, czasami mają lepsze ceny. No i często widziałam, jak moi klienci kusili się na to, że tam 10-20 metrów więcej, a to niewielka różnica cenowa i tak ten kredyt na 30 lat, dobra, weźmiemy. No i zaczynały się schody, bo to nie jest te 10 czy 20 metrów kwadratowych, które jest tam o kilkadziesiąt tysięcy droższe, tylko to jest cały remont tego mieszkania, całe wykończenie tego mieszkania się podraża, czyli to nie jest tylko koszt tego, co klient poniesie w związku z wydatkiem na mieszkanie, ale w związku z całym remontem. Też tutaj często spotykam się z sytuacją, kiedy klienci zastanawiają się, czy dom, czy mieszkanie. Wybierają dom, no bo ogródek, a później jeszcze trzeba ogródek zrealizować, jeszcze trzeba oświetlenie zewnętrzne, jeszcze trzeba w płocie coś naprawić, coś zrobić, skrzynka pocztowa, alarm, jakieś kolejne rzeczy i mnożą się koszty, więc warto na początku zastanowić się nad naszymi potrzebami, a potem dopiero realizować ten zakup. W ten sposób możemy naprawdę sporo zaoszczędzić. Kolejna rzecz, która pozwoli zaoszczędzić przy remoncie, jest spisanie wszystkich wydatków. Zazwyczaj do projektu ja, jeżeli ktoś oczywiście zamawia, załączam taki kosztorys obrazowy, który jest w edytowalnej wersji, więc można sobie sprawdzać wydatki. Jeżeli tego kosztorysu nie ma, ja bardzo polecam zrobić samemu taki plik, gdzie będziemy monitorować wydatki. W momencie, kiedy te ceny rosną w nocy, warto to wszystko mieć w jednym miejscu i nawet jeżeli okazuje się, że ten budżet gdzieś tam nam się nie zamyka, to na przykład zawsze można etapować, czyli wymyśleć sobie, że to owszem robimy tak, ale kupujemy na przykład te i te elementy później. I kupujemy tylko to, co mamy na tej liście, trzymamy się tego i też to jest dobry punkt wyjścia do negocjacji, bo na przykład chcemy jakąś fajną drewnianą podłogę, a na przykład nie mamy na to, nie wiem, tych 300 zł z metra kwadratowego, albo mamy tylko 200 i szukamy po prostu odpowiedniego producenta, żeby sobie to jednak zrobić tą drewnianą podłogę, ale w tej lepszej cenie. I to nam pozwala na monitorowanie tych cen, negocjowanie tych cen, szukanie rabatów, nawet nas trochę motywuje, żeby to zrobić, więc taki spis, ja mogę to nazwać kosztorysem, moim zdaniem jest bardzo potrzebny i wręcz niezbędny do tego, żeby w ogóle zacząć oszczędzać na remoncie i widzieć, co się dzieje w naszej inwestycji. Warto też w czasie tego remontu wpisywać wszystkie ceny
i wszystkie wydatki do tego jednego dokumentu. Dobrze, żeby to był dokument, który zlicza to automatycznie. Może być to dokument zrobiony w takim Excelu albo w jakimś po prostu urządzeniu, które nam kalkuluje to na bieżąco. Bo na przykład zaoszczędzimy sobie trochę na oświetleniu, to przejdzie nam trochę więcej na podłogi albo trochę więcej na budowlankę. I cały czas będziemy mieć widoczne nasz przepływ pieniędzy i to, czy faktycznie szalejemy z wydatkami, czy trzymamy się budżetu, więc warto monitorować po kolei cały ten kosztorys. Jak już będziemy mieć ten kosztorys, jak już będziemy mieć spisane te wydatki, no to wtedy możemy zastanowić się, co możemy ciąć, bo teraz dochodzimy do najbardziej bolesnego momentu oszczędności, czyli na co nas nie stać. I warto stanąć w prawdzie, że na coś nas nie stać, bo mnogość materiałów obecnie, które mamy na rynku, pozwala nam osiągnąć podobny efekt wizualny, ale wykorzystując materiały, które są na przykład tańsze. Dla porównania tutaj podam przykład podłogi. Oczywiście każdy chciałby mieć tą cudowną podłogę drewnianą, ale no niestety te ceny 300 zł z metra kwadratowego i czasami więcej, to są rzeczy czasami nie do przeskoczenia. Natomiast można mieć na przykład podłogę, która udaje drewno. Teraz na przykład panele, których ja naprawdę nigdy nie byłam fanką, teraz one są tak podobne do drewna, że może czasami warto zastanowić się nad tym, czy nie zamienić drewnianej podłogi na przykład na podłogę zrobioną z paneli, ale mieć ten efekt fajny drewna, a pieniądze przerzucić w jakieś inne miejsce. Inne miejsce, w którym możemy szukać oszczędności, to łazienka. W łazience oczywiście same kafle, sama ceramika, biały montaż, baterie, to wszystko generuje koszty. Można zrobić łazienkę za 6 tysięcy, 7 tysięcy, a można zrobić ją za 30-40 tysięcy, wykańczając ściany, nie wiem, w spiekach na przykład. Więc tutaj warto się zastanowić, czy może ten nasz pomysł, który mamy na łazienkę, w jakichś super betonowych kaflach ściąganych z Włoch, nie mógłby być tym samym fajnym pomysłem na łazienkę, w tych samych fajnych betonowych kaflach, ale nie ściąganych z Włoch, tylko znalezionych na przykład promocji w jakimś hipermarkecie, w którym czasami oczywiście jakość warto sprawdzić, bo często te płytki nie mają tej samej jakości, a czasami na przykład trafi się jakiś bardzo porządny gres i zamiast 400 zł z metra kwadratowego albo 500 zł i 8 miesięcy oczekiwania mamy coś niedrogiego, a podobny daje nam efekt. Z bateriami to od razu powiem, że uważajcie na oszczędzanie na bateriach, szczególnie jak wybierzecie podtynkowe, bo podtynkowa bateria z kiepskiej firmy po prostu może Wam narobić szkód najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj zawsze mówię, że jeżeli wybieracie podtynkowe baterie, no to raczej dobrych firm, jeżeli te baterie są w miejscach, które są zabezpieczone, czyli nad umywalką albo nad wanną, czyli jeżeli one się zepsują, nic Wam nie zrujnują, bo ta woda odpłynie, możemy sobie na przykład kupić tańszą baterię, ale w złocie, albo tańszą baterię, ale w jakimś śmiesznym kolorze, bo tak sobie wymarzyliśmy. I nie przejmować się tym, że jeżeli będzie awaria, to coś nam się w tej łazience zniszczy. Jeżeli chodzi o sam biały montaż, czyli wanna, umywalka, miska ustępowa, to ja powiem szczerze, że tutaj nie widzę problemu, żeby te produkty były niższej jakości. Czasami zastanawiam się nad wanną, czy nie lepiej stalową niż akrylową, bo mam jakiś taki kiepski stosunek do akrylu, bo kiedyś mojej klientce jedna z wanien pękła po prostu dno po prostu akrylowej wanny odpadło, więc teraz się trochę boję, ale nie słyszałam więcej takich historii, więc myślę, że na tych sprzętach można zaoszczędzić. Gdzie jeszcze możemy oszczędzać? Możemy oszczędzać oczywiście w kuchni. I tutaj uczulam, jak oszczędzać w kuchni, bo ostatnio miałam takie doświadczenia z kuchniami modułowymi. Nie powiem z jakiej firmy, ale wszyscy wiedzą, o co chodzi.
I te kuchnie modułowe okazało się, że razem z montażem, transportem, dodatkowym obmiarem, dodatkową konsultacją i wszystkimi po prostu formalnościami ta kuchnia wyszła w kwocie niedrogiego stolarza. Więc tutaj czy pytanie, czy stolarz, czy kuchnia modułowa, to może nakręcę inny film. Warto na pewno porównać te ceny, tak? Która z cen jest bardziej atrakcyjna, ale całościowo, czyli zarówno nie tylko wycenić kuchnię modułową, bo ktoś Wam musi ją po prostu później złożyć i wziąć na to gwarancję, a porównać na przykład z wyceną stolarza i zdecydować się, co dla nas jest bardziej komfortowe. Ważne jest w kuchni oczywiście wykończenie, ten fragment tych kafli też się pojawia, nie jest to duży fragment, ale też warto zastosować metodę podkładania różnych produktów. I oczywiście mamy tam AGD. Z AGD warto zawsze po prostu przemyśleć zarówno jakość, jak i cenę. Ja często mówię, że są różne promocje, na które warto wyczekiwać w czasie remontu, bo na przykład za 2 sprzęty kupione dostaje się 3 gratis. Okej, super. Warto też znaleźć dostawców, którzy mają atrakcyjne ceny, bo czasami te ceny z tych dużych marketów wcale nie są dużo atrakcyjniejsze od tych cen, które mają dostawcy AGD. Kolejnym miejscem, w którym możemy szukać oszczędności, to jest oświetlenie. I tutaj już obiecywałam, że będą filmy o oświetleniu. Jest to w przygotowaniu, więc na pewno zrobię takie filmy, tylko to będzie niespodzianka, więc na razie czekajcie cierpliwie. Jeżeli chodzi o oprawy, no to można dostać fajne oprawy, oczywiście nieporównywalne do tych wyższej jakości, ale naprawdę to firmy o oświetleniu zrobię, więc nie będę się tutaj rozwijać, ale można dostać fajne, proste oprawy lub inspirowane jakieś ciekawe oświetlenie, które jest w dobrych cenach, ale warto właśnie zawsze sprawdzić, czy przypadkiem to oświetlenie nie ma jakiegoś bardzo małego źródła światła i na przykład nie doświetli nam tej przestrzeni, więc warto sprawdzić, jaką moc można montować w tych oprawach i zawsze warto sprawdzić kolor oświetlenia. Ja polecam, ostatnio bardzo lubię LEDy, bo jestem też bardzo proekologiczna, więc lubię światło LEDowe i polecam oświetlenie 3000K. To jest oświetlenie, które ma taką delikatną, ciepłą barwę, ale delikatną zupełnie. Łatwiejszym chyba sposobem oszczędzania i zawsze tutaj powtarzam klientom, że tutaj możemy sobie poczynić oszczędności, ale tymczasowe oszczędności, to są meble, czyli wszystko, co jest ruchome w naszym mieszkaniu. I tutaj możemy zarówno szukać tańszych odpowiedników, jak i po prostu poczekać, czyli etapować sobie nasz projekt, nasze zakupy i kupować elementy na bieżąco, tak? W czasie roku, w czasie 2 lat, ale kupować to, co potrzebujemy, a nie kupić, wymienić, coś nam nie pasuje. To warto naprawdę sobie poetapować. Co jeszcze możemy zrobić, że meble były tańsze? To samo możemy w sumie zrobić z oświetleniem, nie powiedziałam. Możemy kupić po prostu używane. Możemy kupić coś dobrej jakości, ale używane. I to oczywiście wymaga trochę naszej pracy i poszukiwań, ale można na tym naprawdę sporo zaoszczędzić. Mamy bardzo fajne portale jak Allegro, OLX, gdzie możemy znaleźć sporo mebli, sporo produktów, odpowiedników naszych produktów, żeby je po prostu popodmieniać, żeby osiągnąć ten sam efekt z mniejszym kosztem. Możemy też wykorzystać już posiadane meble. Warto tutaj mieć trochę rozsądku w tym, czyli jak naprawdę nam coś nie pasuje, to po prostu to zostawić, też sprzedać na przykład dokładnie na jakimś portalu, a dołożyć do tego, co nam już będzie pasowało w tym nowym mieszkaniu, ale warto też, jak na przykład mieszkacie w wynajmowanych mieszkaniach, jak kupujecie meble, pomyśleć o tym, żeby to już były takie wasze meble, które z wami podróżują. Ja mam takie swoje ukochane meble, które pasują zawsze do mnie i je ze sobą po prostu zabieram, więc warto nawet w momencie, kiedy nie macie jeszcze swojego mieszkania,
kupować rzeczy, które są już z tyłu głowy dla Was, do Waszego domu, do Waszego mieszkania. Gdzie jeszcze można szukać oszczędności? Można szukać oszczędności w czasie negocjacji z wykonawcą, osobą, która realizuje Wam remont czy wykończenie tego mieszkania, domu. I tutaj zawsze powtarzam, że po pierwsze dobrze jest wszystko sprawdzić, czy faktycznie zgadza się zakres umowy z tym, czego potrzebujecie, lub to wpisać, że gdyby obejmuje to pełen zakres, żeby nie mnożyły się koszty na etapie budowy. I tutaj druga sprawa jest taka, ja od razu powiem, że nie jestem doradcą podatkowym i tutaj w żaden sposób nie namawiam Was do słuchania mnie w doradztwie podatkowym, ale wiadomo, że w Polsce usługi, na przykład budowlane, jeżeli sprzedaje wykonawca usługę budowlaną wraz z materiałem, to wtedy one są liczone na 8%. Jeżeli materiały są liczone, materiały w sklepie, w którym kupujecie, to 23%, prawda? No chyba pewnie są inne też stawki, ale naprawdę nie wgryzam się. Chodzi o to, że może warto, żeby wykonawca robił Wam usługę na przykład z materiałami i żeby te materiały wziął na siebie i sprzedał Wam tą usługę na 8% VAT-ie. Oczywiście wszystko w zakresie polskiego prawa, tak? Legalności polskiego prawa i tego, jak to się da zrobić. Warto o tym pomyśleć, bo to jednak jest kilka procent, które możecie zaoszczędzić i możecie to omówić przed podpisaniem umowy. Tutaj ta sama kwestia dotyczy kuchni. Nie powiedziałam tego przy kuchniach, mówię to przy realizacji, przy wykonawcach, bo stolarz to też wykonawca, że warto się zastanowić nad tym, czy przypadkiem kuchnia od stolarza liczona na jakiś procent nie będzie tańsza niż kuchnia kupowana na inny VAT sama w sobie. Kolejny pomysł na oszczędzanie to jest spokojna realizacja budowy. Ja mówię tutaj spokojna realizacja budowy, czyli nie gwałtowne zmiany, przychodzą nam pomysły na budowie, coś jeszcze dorabiamy. Nie. Warto sobie cały remont przemyśleć na samym początku, żeby on był w odpowiedni sposób później przeprowadzony i te decyzje nie były zmieniane na budowie. Wszystko sobie przygotować, materiały, wykonawców, terminy i zacząć remont. I wtedy dopiero zacząć go z kopyta, bo jak on już się zacznie, to warto go szybko skończyć. Natomiast na samym początku warto sobie na spokojnie zarówno poszukać wykonawców, zarówno poszukać materiałów. Czas na początku remontu to jest po prostu kilkadziesiąt procent zaoszczędzonych pieniędzy. Naprawdę, nie żartuję. To są naprawdę duże pieniądze zaoszczędzone w momencie, kiedy podchodzimy do remontu spokojnie. Ja czasami mówię, przełóżcie na przyszły rok. Klientom naprawdę czasami powiem, przełóżcie na przyszły rok, bo nie warto pakować się w na przykład niesprawdzonego wykonawcę, byle jakie materiały, nieprzemyślane decyzje, bo to generuje ogromne pieniądze na końcu. Naprawdę bezsensownie jest to w ten sposób robić, ale jak już przyjdzie do remontu i mamy to wszystko zaplanowane, to akurat remont warto zrobić szybko, bo w dzisiejszych czasach niestety siła robocza zaczęła być bardzo droga, więc im sprawniej przeprowadzimy, im mniej błędów zrobimy na budowie, tym więcej zaoszczędzimy. Ostatni podpunkt, pewnie się ubawicie, jest dość banalny, ale prawdziwy. Ostatni podpunkt mówi, że jeżeli zrobicie coś sami, nie będziecie musieli nikomu za to płacić. Więc sposób na oszczędzanie jest taki, żeby coś zrobić samemu. Pomyśleć o tym, to naprawdę nie muszą być duże rzeczy i to nie musi być tak, że po prostu bierzecie 2 tygodnie urlopu z pracy i tam szlifujecie ściany po raz pierwszy w życiu, ale takie małe rzeczy, które możecie zrobić sami. Co to dla mnie jest mała rzecz? Możecie na przykład, jak nie macie budżetu albo Wam nie starcza budżet na meble, macie coś, co Wam się nie podoba, pomyśleć o tym, że można te meble na przykład przemalować.
Możemy wziąć pędzelek, są fajne farby do odnowy, czy kuchni, czy łazienek, czy mebli. Możemy wziąć sobie jakiegoś tam 2 wieczory z rodziną, usiąść, odmalować krzesła z żółtego koloru, który nam już się nie przestał podobać, na jakiś fajny, nie wiem, zielony, który akurat jest modny, albo akurat na niego mamy ochotę. To zaoszczędzimy, nie musimy nowych krzeseł kupować. Oczywiście farba coś kosztuje, ale bez przesady. Na pewno będzie to oszczędność. Możemy na przykład poszukać jakiegoś fajnego materiału na zasłony, nie muszą to być zasłony na zamówienie. I możemy też sami przygotować te zasłony tak naprawdę, albo znaleźć jakąś krawcową, która nam przeszyje tylko te brzegi, ale materiał znaleźć sami. I wtedy trochę zaoszczędzimy na przykład zasłonach, a będziemy mieć jakiś świetny efekt. Możemy uszyć albo zamówić, albo z tego samego materiału co zasłony wykreować właśnie na przykład kapę na łóżko. Nie mamy jakiegoś super łóżka, ale jakaś fajna kapa, kilka jakichś fajnych poduszek i mamy ze starego łóżka praktycznie nowe łóżko. I takim prostym sposobem możemy po prostu zaoszczędzić. Możemy na przykład zamiast kupować plakaty, kupować jakąś sztukę od jakiegoś artysty, chociaż to polecam, bo to są zawsze fajne inwestycje, ale możemy sami coś wytworzyć, tak? Sami przemalować. Ja kiedyś miałam taką sytuację, że w mieszkaniu wynajmowanym po prostu przemalowaliśmy sklejkę na kolor jednej ze ścian, która była w innym pokoju i jak gdyby wstawiliśmy takie panele kolorowe. Świetnie to wyszło, świetnie to wyglądało, a mały nakład finansowy, dlatego warto pomyśleć o tym, żeby coś zrobić samemu. To Wam zaoszczędzi trochę na budżecie remontu. Mam nadzieję, że moje pomysły Wam się spodobają na oszczędzanie. Mam nadzieję, że coś zaoszczędzicie. Jeżeli podobał Wam się film, kciuki w górę. Zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania, a tymczasem do zobaczenia.